Zawsze zadajemy sobie pytanie pod koniec roku, jaki będzie rok następny, jaki będzie na przykład rok 23 w nieruchomościach, ale nic nie wynika z pustki. Zawsze to, co było przed nami, determinuje w jakiś sposób przyszłość, chociaż zawsze mogą się zdarzyć jakieś niespodzianki, tak jak chociażby w tym roku, kto myślał, że będzie wojna. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Jacek Furga, prezes Centrum Bankowego Prawa i Informacji, poprawi mnie na pewno, oraz Amronu, znanego niektórym, to jest taki ośrodek badawczy, badający rynek, starający się ten rynek badać na bieżąco, rynek pierwotny, rynek wtórny, zbierający zewsząd informacje. No i chętnie tutaj porozmawiamy teraz o tym, co było w 2022 roku, co było dobrego, co było złego, jakie były zaskoczenia, oraz o przyszłości. Postanowimy się, ja nie mam szklanej kuli, pan doktor ma? Nie mam szklanej kuli, ale spróbujemy coś tutaj podyskutować na temat tego, co się może wydarzyć. Dobrze. Jeżeli interesuje was rynek nieruchomości, no to nie macie wyboru. Musicie subskrybować oczywiście mój kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie co do audycji, no to piszcie w komentarzach, bo to nam pomaga robić audycje, ale już przechodzimy do naszej rozmowy. Będzie też parę slajdów i może tak, jak w ogóle się zmieniały ceny, co było na rynku nieruchomości w 2022 roku, na przykład jak się rozwijały kredyty hipoteczne. Tutaj sobie pozwolę wrzucić od razu taki slajd. Tak jest, to jest bardzo ciekawy slajd. Pokazuje, jaka jest skala zapaści na rynku kredytowym, troszeczkę mniejsza na rynku mieszkaniowym, ale rzeczywiście no, wrażenie jest tym większe, że odnosimy się do rekordowego roku 2021, w którym łącznie sektor bankowy udzielił ponad 256 tysięcy sztuk kredytów. Teraz widzimy, to już jest taka prognoza zamknięcia roku 2022, będzie równo połowa tego, co udało się udzielić w roku 2021. Czyli z tego rekordowego roku spadamy praktycznie do początku tego wieku, czyli do roku 2002-2003, czyli jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, gdzie udzielaliśmy rocznie około 112-114 tysięcy sztuk kredytów. Także zapaść jest olbrzymia, 50%, ale jak patrzę i od razu wybiegnę w przód, zaznaczyłem na tym slajdzie, myślę, że ten czwarty kwartał, który jeszcze jest niezweryfikowany, te 18 tysięcy sztuk kredytów, to już jest to dno, o którym ja mam nadzieję, że jest to dno ostateczne, że nie zsuniemy się na jakieś drugie dno. I jeśli będziemy po tym dnie szorować brzuchem, po tych 18 tysiącach kredytów kwartalnie, to będziemy na tym poziomie około 75, może 80 tysięcy sztuk kredytów w roku 2023 i dla mnie byłby to wynik całkiem niezły. No ale to jest, skoro mówi pan o tych 80 tysiącach, tak? No to jest, powiedzmy tak, 1/3 tego, co było rok temu, to jest, czyli w 2021. To jest moim zdaniem dramat. To jest dramat rzeczywiście. Takiego wyniku nie mieliśmy jeszcze w historii tej naszej współczesnej potransformacji. Jak mówię, zaczynaliśmy ten wiek z poziomu około 100-112 tysięcy kredytów rocznie w roku 2002-2001, czyli tak nisko 80 tysięcy nie upadliśmy jako sektor bankowy, jako rynek mieszkaniowy. Dlatego też myślę, że musimy szukać pewnych światełek w tym tunelu, bo jesteśmy rzeczywiście w tunelu lub na tym dnie. Ja się boję, żeby się nie okazało, że to dno jest na razie takie iluzoryczne, żebyśmy jeszcze nie wpadli gdzieś niżej. Tak jak pan wspomniał najpierw na początku, różne niespodzianki się mogą zdarzyć. Myślę, że się nie zdarzą, bo tutaj już jesteśmy rzeczywiście na dnie. I może być tylko lepiej. Czyli ja podałem ten minimalny poziom, poniżej którego nie powinniśmy zejść, ale jeśli coś się ruszy z bezpiecznym kredytem, jeżeli się dogadamy, że ten WIRON będzie niższy niż WIBOR, jeżeli się okaże, że KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, zdecyduje się troszeczkę zliberalizować ten bufor 5%, który nałożyła nam od kwietnia tego roku, to może się okazać, że to znowu będzie nie 80, tylko wrócimy na poziom 125, a może 140 tysięcy kredytów i to już by było całkiem dobrze. Także jeśli byśmy te trzy elementy na nie popatrzyli, co prawda ten bezpieczny kredyt to jest dopiero
połowa czy trzeci kwartał tego roku 2023, ale te inne elementy mogą się okazać skuteczne znacznie wcześniej. Do tego bezpiecznego kredytu to jeszcze wrócę na chwilę, ale tylko jeszcze mała taka dygresja. W 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili pieniądze pochodzące z kredytów to było mniej więcej 60, trochę ponad 60% pieniędzy, które wpłynęły na rynek mieszkaniowy. A trzeba pamiętać, że do tych pieniędzy dochodziły przecież wkłady własne ludzi, no i też transakcje takie, które były robione w ten sposób, że ktoś sprzedał mieszkanie klientowi, nazwijmy go w cudzysłowie, kredytowemu, ale potem te pieniądze dodał jakieś swoje, kupił coś większego albo kupił coś mniejszego, już sam nie posiłkując się kredytem, ale 12 miesięcy jest w roku, to długi okres, tak, więc było sporo też transakcji, które były wynikiem tego, że ktoś wcześniej kiedyś dostał kredyt, czyli spadek tak ogromny kredytów, no to jest potężny spadek popytu na rynkach nieruchomości. I teraz jeszcze też mam takie pytanie, moim zdaniem ten kredyt, taki te 2% i tak dalej, jeżeli to w ogóle wejdzie, jeżeli to się stanie, to no, z jednej strony dobre, bo on wspiera, ale właśnie wspiera popyt. Nasze władze nie robią nic, żeby wesprzeć podaż mieszkań. Na rynku, na którym dzisiaj, na rynku budowlanym zapaść nowych budów następuje i nie będzie tej nowej substancji, no to teraz nagle wylanie takich darmowych w cudzysłowie, to nie jest prawda oczywiście, ale tych bezpieczniejszych pieniędzy powoduje, no co, jak masz więcej pieniędzy, a towaru nie masz więcej, to ceny rosną. Więc to powiedzmy, ktoś dostanie kredyt na 2%, tylko mieszkanie będzie droższe o 15%. Może tak być? Tak może być. No pozostaje jeszcze pytanie, tam jest wiele niejasności w tym programie, to są dopiero pierwsze takie sygnały, jak to może wyglądać. Zresztą sam pan minister Buda stwierdził, że dopiero pracują nad treścią ustawy i ona się ma pojawić w połowie roku. I jak w tych programach poprzednich rządowych może się okazać, że tych limitów i innych ograniczeń będzie tyle, że on owszem na papierze będzie funkcjonował ten program jak poprzednie, ale będą to śladowe i trudno nawet oczekiwać, że to będzie te 30-40 tysięcy rocznie sztuk kredytów z tym wsparciem, bo takie są na dzisiaj sugestie rządu, ale jak cofniemy się czy do programu Mieszkanie Plus, znaczy o Mieszkanie Plus nawet nie mówię, ale rodzina na swoim czy mieszkanie dla młodych, to były to programy, które potrzebowały 2-3 lat, żeby się wszyscy nauczyli z nich korzystać i banki udzielać, i klienci spełniać warunki i jeszcze szukać na rynku odpowiednich ofert, które by spełniały limity. Tutaj tych limitów cenowych podobno ma nie być, ale nie wiadomo jeszcze, bo jest za wcześnie, żeby jeszcze prognozować, co się z tym programem wydarzy. Na pewno ma pan rację z tym, że brakuje pewnej dynamiki i wsparcia dla sektora deweloperskiego. Koledzy deweloperzy nie do końca wiedzą, na czym stoją. Na szczęście ten rynek się umocnił w tym okresie dobrej koniunktury w latach 2018, 19, 20 i jak mamy kontakty i z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich i ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań w Krakowie, to koleżanki i koledzy są w dobrej kondycji, czyli dla nich ten rok zastoju może nie oznaczać jakoś wielkiej tragedii, jeżeli będzie perspektywa, że za 4 czy 5 kwartałów sytuacja się poprawi i znowu ruszą, tak? Bo to, czego się obawiam, to, że będą musieli tych swoich fachowców i pracowników rozpuścić i potem będzie trudno ich ponownie pozbierać, kiedy się okaże, że nagle pieniądz stanie się tańszy, czy będzie łatwiejszy dostęp do kredytu i znowu będziemy mieli ten sam efekt, o którym pan mówi, że znowu się pojawią chętni, ale zdolności budowania przez deweloperów będą mniejsze niż dzisiaj. I to jest to ryzyko, z którym musimy się liczyć. Mam nadzieję trochę, że nie będzie powtórki z okresu rok 2000-2006, który dla przypomnienia, dla tych, co wtedy się rodzili lub nie pamiętają, to wyglądał tak, że powstała dziura Bałca, tak podniesiono kredyty, że ludzie byli zwalniani z pracy, przedsiębiorstwa padały, w związku z tym nikt nie chciał nagle kupować mieszkań, były ogromne plajty deweloperów. No to przecież to pamiętamy, że było tych plajt ogromna ilość, budów nowych nie rozpoczynano
w zasadzie przez 3-4 lata, można powiedzieć, a potem nagle banki, ojej, mamy pieniądze, dajemy 135% wartości mieszkania, dajemy kredyt, no to się potem skończyło tak, jak się skończyło. Winda cenowa była niesamowita w górę w roku 2006 na przykład w Warszawie. No mam nadzieję, że tak nie będzie, bo dzisiaj faktycznie, tak jak pan powiedział, deweloperzy, chyba ten cały biznes okrzep już. Oni są silniejsi finansowo, mają więcej doświadczeń, zwłaszcza te duże firmy i one, tak jak ja widzę, to jakoś spokojnie się przygotowują do tego kryzysu, zredukowały budowy, no po prostu robią co mogą. Problem z budowlańcami, bo to rozpuszczenie ekip, deweloper sam jako taki, to on tak szczerze mówiąc, wielu tam pracowników to on nie ma. Tak. To tak, ale firmy wykonawcze to już jest co innego. Także tutaj widzimy na razie na tym rynku się nie dzieje źle. Mamy już sygnały takie, że w tych firmach okołobudowlanych, czyli producentów ceramiki budowlanej, kafelków, popularnej glazury czy terakoty, już są ograniczenia czasu produkcji i następują zwolnienia, więc tutaj może być problem. Ale wracając do tej sytuacji deweloperów, mówię, o tyle są w dobrej sytuacji, że na dzisiaj jeszcze na tym rynku, który już się redukuje i ja specjalnie przed spotkaniem sprawdziłem, tutaj sobie zerknę, w okresie listopada rozpoczęto spadek rozpoczynanych budów wynosi 43% rok do roku, czyli widać, że oni mają pozwolenia, tych pozwoleń jest prawie tyle samo co przed rokiem, ale zaczynają o 40% mniej inwestycji, czyli część pozwoleń czeka. Z drugiej strony to, co daje im szansę, że tak powiem, spokojnego funkcjonowania jeszcze przez te kilka kwartałów, to jest skala zakupów za gotówkę, czyli to, o czym Pan wspomniał, o tym, co już było obserwowane w poprzednim roku. Ale ja bym dodał to, że w tym okresie pandemicznym, przez te tarcze antykowidowe i inne, jak ja monitorowałem te dane GUS-owskie, to gospodarstwa domowe co miesiąc wzbogacały się, czy zaoszczędzały od miliarda do 1,5 miliarda złotych w tym okresie, kiedy nie chodziliśmy do restauracji, nie chodziliśmy do kin, nie jeździliśmy na wycieczki, nie jeździliśmy na urlopy, w ogóle nie korzystaliśmy z komunikacji, bo się nie jeździło, to rocznie przybywało nam 1,5 miliarda i te pieniądze też się gdzieś pojawiały i one się dzisiaj pojawiają. I jak słyszę od deweloperów, że na rynkach pierwotnych w tej chwili, zresztą to wynikało też z raportu ostatniego Narodowego Banku Polskiego, te transakcje gotówkowe to były już 60, a nawet więcej procent, to tutaj jeszcze ten zbyt na tą produkcję, którą w tej chwili mają deweloperzy jest. Do tego ja muszę pochwalić firmy PRS-owskie, czyli te instytucjonalne firmy najmu tego komercyjnego. Dla mnie to jest pożądane i dobre zjawisko, wbrew tym wszystkim zamysłom, które się pojawiają na forach rządowych, że może by im tam dowalić kolejny podatek, no bo u nas to taka mentalność jest nasza, że jak już komuś się coś udaje, to zamiast go poklepać po ramieniu, to mu się podkłada nogę, no bo dlaczego komuś się ma udawać? To nie jest kraj, w którym się komuś ma coś udawać. Znaczy, przepraszam, się uśmiecham, ale po prostu trafił pan w temat, który jest moim konikiem, te fundusze PRS i to, że zrobiłem parę audycji w ogóle na ten temat. Oczywiście one mogą mieć zły wpływ, tak jak się to stało na przykład w Berlinie, ale za jakiś czas. Na dzisiaj ich tak mało w Polsce, że jeszcze mają przestrzeń do rozwoju, ale w moim pojęciu one też cywilizują rynek najmu. Rynek najmu instytucjonalnego. Ja bym, gdy miał wynajmować mieszkanie od kogoś, to wolałbym wynająć od firmy niż od osoby prywatnej po prostu. I oczywiście tutaj będziemy zaraz mieli mnóstwo komentarzy, że oni nam odbierają pieniądze i tak dalej, ale według mnie jest zwrócenie uwagi, to co pan powiedział zresztą, rząd robi jakiś dziwną rzecz, błąd robi. Walczymy, po co on toczy walkę z tymi funduszami, po co jakieś Ministerstwo Finansów teraz, tuż przed świętami, to 23 grudnia wywiad, wprowadzimy podatek, obłożymy podatkiem ich transakcje, w ogóle zakazać, zniszczyć. Przepraszam bardzo, czy od rozwoju mieszkalnictwa w Polsce jest Ministerstwo Finansów? Oczywiście. To ja mówię, ja pójdę tym tropem, o którym wspomniałem. U nas po prostu, jeżeli komuś się zaczyna udawać biznes, to władze robią wszystko, żeby mu w tym przeszkodzić. I to dotyczy zarówno PRS-ów, jak i dotyczy indywidualnych
wynajmujących, bo przecież ten Nowy Ład wprowadził tyle zamieszania przez cały rok. Do dzisiaj jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak się będą rozliczali, a na pewno będą się rozliczali mniej korzystnie w roku przyszłym. I kiedyś po tych transformacjach padła w Sejmie takie sformułowanie ówczesnej Unii Pracy jeszcze: nie pozwolimy na odrodzenie się w Polsce grupy kamieniczników. No to kamieniczników może nie, ale dzisiaj mamy mieszkaniczników, mamy ludzi, którzy mają po 2, 3, 4 mieszkania i też co chwila słyszę hasło od tego czy innego ministra, że jak ktoś ma już 2 czy 3, to mu też dowalmy mu ten kolejny podatek. Nieważne, że on kupił te mieszkania za pieniądze już raz opodatkowane, za wypracowane i od tego mieszkania też płaci podatek i od najmu płaci podatek, ale skoro mu się aż tak dobrze powodzi, to dlaczego nie nałożyć na niego kolejnego podatku? Więc mam wrażenie takie, że rząd chyba nie widzi skali potrzeby, niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i jak ktoś się do tego przykłada, żeby ten problem rozwiązywać, to zamiast go pomóc, zamiast go pochwalić, pomóc mu, to się mu przeszkadza. Ja bym powiedział, z mojego 32-3-letniego doświadczenia na rynku nieruchomości, to żadna władza w Polsce, jaka nie była, to nie ten rząd, tylko wszystkie rządy po kolei w zasadzie zwalczały jakąkolwiek inicjatywę. Była kiedyś, raz tylko była jedna dobra inicjatywa, która mi się podobała, to była taka, że mogłeś dostać zwolnienie z podatku dochodowego, jeżeli wybudowałeś mieszkanie, które tam bodajże przez 10 lat potem trzeba było wynajmować. To była ulga z podatku. To było mądre, bo to było zwolnienie, które powodowało, że chcesz budować, chcesz tworzyć coś nowego. Dzisiaj całe to tworzenie czegoś nowego i każda inicjatywa jest obłożona to takim podatkiem, to takim i teraz nic te władze nie robią, ale nie te władze, tylko te wszystkie władze, od razu powiem, one nie mają świadomości, że najlepiej zwiększyć budownictwo poprzez system zachęt, a nie poprzez system zakazów, nakazów. TBS-y, pamięta pan TBS-y? Tak. Mieszkania to były mieszkania dla bogatych, biednych. Kto to wymyślił w ogóle? Ja się zgadzam z tą pozytywną oceną ulgi podatkowej, bo pamiętam i w tej akcji ówczesnej powstało ponad 100 000 jednostek mieszkalnych, które do dzisiaj są mieszkaniami na wynajem i ja dzisiaj, gdzie mogę, na różnych konferencjach i kongresach mówię, wróćmy do ulgi podatkowej. Jeżeli ja teraz czytam w opracowaniach również rządowych, że nabywając na rynku pierwotnym mieszkanie za 500 000 złotych, to z tych 500 000 złotych od razu 141 000 trafia do budżetu państwa w postaci różnych składek, podatków, CIT-ów, PIT-ów, PCC, VAT-u i jeszcze innego, to jest to dla budżetu i dla kraju po prostu biznes. I zawsze mówimy, że ta mieszkaniówka jest kołem zamachowym gospodarki, tylko u nas w kraju tego sfera rządząca, tak jak pan mówi, nie tylko ta. To przez ostatnie 30 lat nie było, no może pierwsze ruchy ministra Bratkowskiego, pani doktor Herbst, to były pomysły ciekawe, one nie wszystkie się udało je zrealizować, ale ktoś myślał o tym mieszkalnictwie, o tym budownictwie trochę inaczej, a potem to takie tłuczenie od wyborów do wyborów krótkich pomysłów na to, jak się pokazać przed kolejnymi wyborami i tak traktuję też ten bezpieczny kredyt, który jest zapowiedziany przez Prawo i Sprawiedliwość, jako chwyt reklamowy, a nie jako narzędzie czy instrument, które może zmienić cokolwiek na poważnie na rynku mieszkaniowym. Wspomnienie pana Bratkowskiego przywołało mi na myśl od razu też i wspomniało pana Wilczka. To były czasy wolności gospodarczej. Ja w ogóle swoją działalność gospodarczą zaczynałem jako firmę budowlaną zresztą, jak zdobyłem uprawnienia budowlane w 1986 roku, więc jeszcze byłem tym złym rzemieślnikiem. Pamiętam te czasy, mimo że remontowałem poważne budynki państwowe, ale zawsze byłem podejrzany. Tak to było i wtedy mnie niszczono i potem nagle wolność gospodarcza za Wilczka, to jeszcze były ostatnie czasy ustroju dawno minionego, chciałem powiedzieć, i potem się to nieustannie w moim pojęciu pogorszało i dokręcano tą śrubę na każdy sposób. Ja w ogóle, zanim przejdziemy do dalszej dyskusji jeszcze, tylko chciałem powiedzieć po prostu tak, no moim zdaniem, widzę, pan też się zgadza, więc jak już dwóch mówi, to jest uwaga, rządzie, uwaga posłowie, wasz system, wasze myślenie o gospodarce mieszkaniowej jest inwestycyjne. Nie wspieracie inwestowania. Wspomaganie popytu i ciągle ładowanie pieniędzy w popyt, w takie programy pomocowe, inne programy pomocowe, trzecie,
a nie ułatwianie budowania nowych mieszkań powoduje głównie wzrost cen tych mieszkań i spadek dostępności. I jeszcze jedna rzecz. System podatkowy, teraz też jest pomysł, żeby opodatkować te mieszkania puste, pustostany, które stoją. No nie wiem, czy to się uda. To jest w ogóle dla mnie trochę farmazon, żeby gmina chodziła i sprawdzała, czy twoje mieszkanie stoi 3 miesiące puste, jak ona ma to zrobić, jeżeli nie będzie donosicieli, sygnalistów, przepraszam. No ale tak naprawdę to może, to jest szkodliwe działanie, to niech wprowadzą wreszcie podatki normalne, na przykład, ale tego nikt chyba nie wprowadzi, bo jak ja powiem kataster, to tutaj też się wyleje mnóstwo hejtu. No, jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma systemu katastralnego. O tym mówimy od początku. Ja pamiętam jeszcze wypowiedzi pana premiera Tuska przed laty, jak był pytany na wizji, czy rząd będzie wprowadzał kataster, to powiedział, on nawet nie wie, co to znaczy słowo kataster, nigdy nie słyszał. Więc na to, że się system kataster w Polsce uda stworzyć za naszego życia, to nie wierzę. I nie wiem, czy w ogóle jest. Ewidencja gruntów jest nazywana katastrem, powiedzmy, tak, ale to nazwa jest u nas, tak? Nazwa jest. No i podatki też płacimy, tylko płacimy znowu w kuriozalny sposób, czyli płacimy od powierzchni posiadanej nieruchomości, czy to gruntu, czy to zabudowy, niezależnie od tego, jaka jest tego jakość, jaka jest tego użyteczność i inne rzeczy. Tak? Znaczy mówię o mieszkaniówce, bo tam przy komercyjnych to jest inaczej, ale przy mieszkaniówce to czy jest to pałac wykupiony przez pana prezesa firmy paliwowej, czy przeze mnie małe mieszkanko, to płacimy od metra, jeżeli to jest w tej samej gminie, tą samą stawkę. Także tak to wygląda. No w każdym razie jest wiele do zrobienia. Szkoda, że te wszystkie decyzje i pomysły zapadają bez konsultacji, bo kiedyś Związek Banków Polskich uczestniczył we wszystkich posiedzeniach komisji, podkomisji, można było wnosić różne pomysły. Dzisiaj, nawet jeśli jesteśmy zaproszeni, to nie mamy prawa się odzywać i nie mamy prawa opiniować tego, co się dzieje na sali obrad. Więc to są czasy takie dziwne, bo nie brakuje w Polsce ludzi, którzy się na tym znają. Wystarczy spojrzeć w ekran dzisiaj tutaj u pana i można byłoby rzeczywiście parę pomysłów zrobić. Ja osobiście w 1997 roku doprowadziłem do końca ustawę o oszczędzaniu na cele mieszkaniowe i o kasach budowlanych. Dzisiaj ten projekt ustawy jest ponownie wniesiony głosami, wnioskowali posłowie Lewicy i on jest na kanwie, gdzieś tam przeszedł przez pierwsze czytanie i leży, a rząd proponuje konto mieszkaniowe. Coś gorszego, coś, co stanowi fragment takiego systemu, coś, co nie jest systemem i znowu jakoś tam dzieli ludzi zamiast łączyć, bo ja uważam, że każda złotówka odłożona na mieszkanie dzisiaj poprawia kondycję na rynku, czyli zmniejsza inflację, uczy ludzi pewnej odpowiedzialności, uczy systematyczności i idźmy w te rozwiązania systemowe. Te kasy działają wokół Polski wszędzie, od Słowacji przez Rumunię, Bułgarię, Czechy, Węgry, Chorwację. No nie mówię o Austrii i Niemczech, gdzie ten system działa od 130 lat, 150 lat w tej chwili już sprawnie. Nie uczymy się na błędach obcych, nie uczymy się na błędach własnych. Tak to jest. Znaczy, ja ciągle nie możemy przejść do drugiego wykresu. Ostatnia dygresja. Obiecuję i puszczam drugi wykres już. Bez ten. Jedna dygresja tylko jeszcze. Proszę zwrócić uwagę, jak głupią opłatą jest renta planistyczna. To przecież ta renta mówi ci tak. Znaczy, gmina powinna uchwalić plan i sprowadzić tam mieszkańców po to, żeby być podatki, żeby być bogata. Gmina nie żyje z podatku od łosia, bobra i tam krowy, która chodzi po krowy, to może żyje akurat. Ale łoś i bóbr nie płacą podatków, tylko od mieszkańców, którzy tam mieszkają, pracują, mają się dobrze. Im więcej mieszkańców, tym lepsza gmina, tak? No to gmina ci mówi tak, uchwalimy ci plan zagospodarowania. Twoja działka stała się budowlana. Wartość tej działki wzrosła i jeżeli tę działkę sprzedasz w ciągu 5 lat, to cię obciążymy jakąś tam opłatą. No i co taki człowiek myśli? Mam 5 hektarów ziemi, mogę podzielić to na 50 działek albo na 100 działek. Każda działka będzie kosztowała na przykład 400 000 złotych albo 200, jak to jest pod Warszawą. No, czyli mogę żyć rok albo 2 lata za taką działkę, to mogę sobie żyć 200 lat. No to ja jeszcze byłem biedny, te 5 lat przeżyję w biedzie, a potem będę żył jak król. I gmina tej renty planistycznej nie dostaje nigdy
I jeszcze w dodatku ci ludzie, którzy mają napłynąć do tej gminy, wchodzą 5 lat później do tej gminy. Czy to jest mądre? No, to jest niepoważne, niemądre rzeczywiście. Ja, ponieważ lata zawodowe i praktykę zdobywałem na rynku niemieckim, to też pamiętam takie rozwiązanie, no, nie pamiętam, wtedy nie działałem oczywiście, ale z czasów powojennych Niemcy, chcąc przyspieszyć budownictwo, wprowadzili, jestem przeciwnikiem podatków, ale tutaj akurat się w tym miejscu zgadzam z tym pomysłem, podatek od nieruchomości, która jest na terenie zaplanowanym pod zabudowę mieszkaniową, która nie jest zabudowana. I jeżeli ktoś nabywał nawet nieruchomość w celu, w tym zaplanowanym, to jeśli w ciągu 2 lat nie zrealizował na niej projektu, to był obciążony podatkiem normalnym wynikającym z ustawy. Jeżeli masz pustą działkę niezabudowaną, a ona powinna być zabudowana, to płacisz podatek. I to się przestaje wtedy opłacać trzymanie tego właśnie na emeryturę, tylko się opłaca ją sprzedać albo samemu budować i sprzedać wybudowane mieszkania, więc tutaj na pewno są pomysły, które warto wykorzystać, ale nie podatek od 3. czy 4. mieszkania, tylko podatek od tych, którzy właśnie mieszkań nie budują, a powinni je budować. Albo oddać grunt temu, który byłby w stanie go zabudować i zaoferować społeczeństwu, na społeczności tej lokalnej kolejny lokal na wynajem albo na własność. No, tym bardziej, że ten grunt taki, który nie jest puszczany w obieg, ale został przekształcony na budowlany, tam państwo, gmina wprowadziła drogi, wprowadzane jest uzbrojenie, no i teraz mamy rezultat. Dom, to w Warszawie widać przecież, jeden dom stoi tu, drugi 500 metrów dalej, a między innymi jest wodociąg, który powinien zasilić kilkadziesiąt budynków w międzyczasie. Tak, a nie tak. A nie ten, na koszt tego wodociągu ktoś poniósł. To tak wygląda, ale już obiecaliśmy koniec tych dygresji, bo moglibyśmy, widzę, tutaj wykład zrobić. Przejdźmy do drugiego wykresu. Tak, to jest, troszeczkę się tutaj źle wyświetlają te cyferki, ale to jest indeks dostępności mieszkaniowej, który liczymy w Centrum Amron od początku tego wieku praktycznie. Wychodzimy z poziomu 100% w tym roku subprime'owego kryzysu w 2007 i potem widzimy, co prawda jest to taka piła zębata, ale systematycznie rośnie. Czyli ta dostępność mieszkań rosła od 2007 roku aż do 2021, bo mimo, że rosły ceny, mimo, że rosła inflacja, to nasze dochody również rosły, tak? I na początku tam z lat 2014, 15, 16 jest słabiej, potem 2018, 19, 20 lepiej, ale to, co się wydarzyło pod koniec 2021 roku, czyli pierwsze podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a potem tutaj ta część, ta granatowa część krzywej, to jest ten efekt wprowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego buforu 5%. Tak dramatycznie wpłynęło na spadek dostępności mieszkaniowej. No tutaj oczywiście nałożyły się również te wzrosty cen mediów, bo to i prąd, i woda, i inne rzeczy, ale generalnie wróciliśmy z siłą nabywczą, cofnęliśmy się o jakieś 8-10 lat do roku 2014-2013. No i stąd też te efekty w akcji kredytowej i aktywność na rynku mieszkaniowym jest słabsza. Tak? Czyli no, te decyzje Rady Polityki Pieniężnej i drożyzna generalnie ogranicza dostępność mieszkań, dostępność kredytową mieszkań obecnie. Przejdźmy do średnich cen metra kwadratowego w tych większych w sumie miastach Polski i to widzimy od kryzysu do kryzysu jedziemy. Tak jest. No, to jest typowy cykl koniunkturalny, on może jest taki, może niezbyt regularny, one powinny być bardziej sinusoidalne, ta sinusoida jest tutaj mocno rozciągnięta, ale widzimy od 2018-2019 roku dynamiczny wzrost z lekkim wahaniem w roku 2020 w tym okresie pierwszym pandemii. Teraz widzimy wahania w drugim kwartale, w trzecim kwartale roku 2022, to jest ostatni kawałeczek, te ząbki znowu idą do góry. Rzeczywiście ta fala wzrostów cały czas ma miejsce. Oczywiście są to ceny nominalne, czyli te płacone przez nas w transakcjach. Jeśli byśmy oczyścili te ceny z inflacji w poprzednich latach, to z tej ceny na czerwonej krzywej, która obrazuje wzrost cen transakcyjnych w Warszawie, z poziomu 11 300 zł zeszlibyśmy do poziomu około
8 tysięcy, czyli widzimy, że ta cena, jeśli odniesiemy ją do ceny z roku 2008, to realnie ceny w zasadzie nie wzrosły przez te 12-14 lat. To znaczy one wzrastały na przykład między dołkiem a górką, ale faktycznie przez te 12 lat wróciliśmy do poziomu z roku subprime''owego, czyli 2007-2008. Także ta siła nabywcza nasza rośnie proporcjonalnie oczywiście do inflacji, nawet nieco wyżej, nieco szybciej niż inflacja, no przynajmniej do zeszłego roku. W tej chwili już tego się nie da powiedzieć, ale generalnie kupowaliśmy dużo i drożej, ponieważ więcej zarabialiśmy. To też pokazuje tak naprawdę, jak fałszywe są twierdzenia kupuj nieruchomości, bo one na nich zawsze zarobisz. To rób po pierwsze mądrze, nie wszystko, nie zawsze, a jeżeli tam nieruchomość nie była wynajmowana, tylko ktoś ją kupił i sobie tam właśnie, tak jak niektórzy ostatnio robią, kupują nieruchomości i nie wynajmują, bo się boją ustawy o prawie lokatorów, to tak naprawdę tracą, bo jeszcze muszą się utrzymywać. Tak, to jest osobny temat w kontekście tej naszej rozmowy wcześniejszej o pustostanach. Jakby zmienić tą ustawę o ochronie lokatorów, to pewnie pustostanów by było zdecydowanie mniej, jeśli w ogóle, bo jest wiele osób, które się na tym rynku nie czują bezpiecznie i wolą trzymać to mieszkanie dla dziecka, wnuczki czy kogoś tam jeszcze, albo na okazjonalną sprzedaż, kiedy cena wymarzona zostanie zrealizowana, niż wynajmować komuś, kto by je potrzebował, bo mówi, trafi mi się ktoś, kogo potem on nie będzie mi płacił, a ja nie będę miała siły go z tego mieszkania usunąć, bo przecież muszę to przeprowadzić sądownie. Także owszem, ochrona lokatorów tak, ale tylko tych rzetelnych, a jeżeli ktoś nie wywiązuje się z umowy i nie płaci przez 3 miesiące, to mu się mówi dziękuję i żegna się z nim w sposób sympatyczny, bez sięgania po decyzję sądową, ale tak to powinno być uregulowane prawnie. To takie kolejna odpowiedź dla parlamentarzystów. Nie ma tej równowagi i to też się wszyscy boją. Ta ustawa to jest przez wszystkich krytykowana. Tam nakładano takie łatki, ten najem okazjonalny, najem instytucjonalny. Ten najem okazjonalny, masz prawo ktoś ci mówi, gdzie się wyprowadzi i teoretycznie masz prawo i co? Masz go wyrzucić, wziąć za kołnierz i wyrzucić? Przecież to działalność przestępcza byłaby. Tak jest. Nie? No ja od początku, jak to wprowadzili, jak usłyszałem, że najemca ma mi się oświadczać, że on się ma gdzie wyprowadzić i jeszcze ma się oświadczać przed notariuszem, to prawie jak związek małżeński już wtedy. No tak, ale to u nas mówiliśmy o tych prawach, o tym wszystkim. Aha, dodam jeszcze tylko jedną rzecz, że to takie kupowanie mieszkań i trzymanie ich to jeszcze było w miarę racjonalne w okresie właśnie związanym z pandemią, kiedy w zasadzie było zerowe oprocentowanie lokat. No, nie było też inflacji, więc niektórzy się przestraszyli i woleli trzymać te pieniądze swoje w cegle. Ale teraz przy tej inflacji, przy tym spadku, to ja nie wiem, czy to jest takie dokładnie racjonalne. No. Zaraz ktoś powie, za 10 lat sprzeda mieszkanie i powie, że zarobił. No okej, no dobrze. No. Różne są dlatego ja też mówię, liczenie dynamiki, liczenie tej efektywności, ono ma sens, jeśli to mieszkanie, rzeczywiście ja dzisiaj kupuję, wynajmuję je i ewentualnie za 10 lat sprzedam, to wtedy ta efektywność moja, licząc przychody z najmu i zysk na sprzedaży, dopiero daje mi rzeczywiście efekt, ten obraz rzeczywistego zarobku, ale kupienie po to, żeby trzymać, nie ma sensu. No widzimy, że te zmiany cały czas mają miejsce. Zmiany rok do roku, no już co prawda w ostatnim roku to są już w większości przypadków jednocyfrowe zmiany, z wyjątkiem Wrocławia, gdzie ta zmiana była jeszcze 11, prawie 12-cyfrowa, 12%. Natomiast w pozostałych miastach są to zmiany rzędu 5-6, w Poznaniu niecałe 1,5%. To są zmiany rok do roku. Zmiany kwartalne, wręcz w niektórych miastach lekkie spadki, rzędu 1,5–2% spadki i to są te największe miasta. Natomiast troszeczkę nadrabiają opóźnienie miasta te dawne wojewódzkie, czyli tam Radom, Olsztyn, Rzeszów, mówię niedawne, bo niektóre są nadal wojewódzkimi, ale te, że tak powiem, z tej drugiej ligi, bo tam te wzrosty wcześniej były niższe, a dzisiaj jeszcze siłą rozpędu, ponieważ też część osób z tych dużych aglomeracji jednak przenosi się do tych mniejszych ze względu na tą możliwość pracy zdalnej, to tempo zmian w tej drugiej lidze lokalizacji wzrasta, ale to wyhamowanie już widać.
Nie obrażamy nikogo, że to jest druga liga, tylko druga liga w sensie mniejsze rynki. To druga część rynku. Ale chciałem powiedzieć też, że zgodnie z przysłowiem ryba psuje się od głowy, to zawsze w Polsce jest taka tendencja, że pewne zmiany na rynku wcześniej zachodzą w Warszawie, a później przychodzą do tych mniejszych miast. I tak było na przykład w ostatnich odbiciach, czy w ostatnich kryzysach, jak w Warszawie była winda cenowa w ostatnim kwartale 2006, to w Bydgoszczy to było ostatni kwartał bodajże 2007, w Poznaniu też było później. No takie, zresztą na tych wykresach, które tam prezentowaliśmy wcześniej, te zmiany cen między niektórymi mieszkaniami, między niektórymi lokalizacjami mają przesunięcie w czasie. My zrobiliśmy w Centrum Avalon taki specjalny model badania właśnie prognozowania zmian cen i rzeczywiście udało nam się rynek mieszkaniowy podzielić na takie 4 segmenty. W pierwszym segmencie to jest właśnie Warszawa i parę gmin podwarszawskich, Kraków, parę gmin podwarszawskich, Sopot i to jest pierwsza grupa. Potem druga grupa to jest właśnie Gdańsk, Wrocław, Poznań i potem jest ta 10 miast wojewódzkich spoza tej dużej szóstki, a potem już dopiero są miasta powiatowe i potem jest reszta Polski. Także rzeczywiście widać te przesunięcia w kwartałach między jednym segmentem a drugim, a trzecim, a czwartym, kolejnym, jak ten impuls, zarówno in plus, jak i in minus, przenosi się z tego głównego, że tak powiem, wiodącego rynku, jakim jest Warszawa i Kraków, bo tak to trzeba widzieć. Potem jest dopiero Wrocław, Warszawa, Kraków, Sopot, bo Sopot troszeczkę inaczej w tym śródmieściu się zachowuje, ale potem Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź, bo Łódź też należy do tych miast o szybkich zmianach ze względu na swoje położenie wobec Warszawy. To widać te ruchy przesuwania się pewnych trendów i impulsów na tych rynkach. W ogóle tak, Sopot to jest takie miasto małe też, które trzeba powiedzieć, że ono jest specyficzne bardzo, tam głównie turystyczne, takie, no to jest miasto bez przemysłu, bez niczego, ograniczone zatoką, górami, znaczy wzgórzami z tyłu, 2 miastami z boku, więc jego sukces wynika z tego ograniczenia. Ale o tej Łodzi to jeszcze chciałbym porozmawiać tylko za chwilę, jak przejdziemy do następnego wykresu, bo niedawno rozmawiałem ze Zbigniewem Kubińskim z Łodzi zresztą, pośrednikiem, prezesem wielu instytucji i to jest bardzo ciekawa rzecz, ta Łódź. Na razie spójrzmy się na te średnie czynsze najmu, tutaj też się skasowały daty. Tak, to niestety było w PowerPoincie i przy tej prezentacji, ale to jest też do końca, ta 35 to jest trzeci kwartał 2022. To siodełko, które pan tutaj bardzo w sposób super graficznie zaznaczył, to jest to siodełko covidowe, czyli drugi kwartał, trzeci kwartał i kolejne kwartały roku 2020, czyli te wszystkie zaostrzenia, lockdowny, praca zdalna, brak zajęć na uczelniach i to są te 3-4 kwartały 2020. Potem odbiło to już w roku 2021, a to, co się wydarzyło w Ukrainie czy na Ukrainie w roku bieżącym, drugi kwartał, trzeci kwartał roku 2022, dynamiczne przyrosty czynszów we wszystkich miejscowościach, ale największe rzeczywiście we Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie i w Gdańsku, no bo tam te największe fale imigrantów z Ukrainy trafiły ze względów po części historycznych, ze względów też na miejsca możliwe pracy, tak to się kształtuje. Ja dodam tylko, że już teraz wielu moich znajomych, to pewnie badań nie ma, ale no zajmujemy się rynkiem nieruchomości i widzimy takie 2 rzeczy. Pierwsza to jest to, że zaczynają narastać problemy z płatnościami czynszu. To zawsze było tak, że się zdarzali lokatorzy, którzy nie płacili, ale teraz jest jakby częściej się zdarza, częściej klienci, częściej ci wynajmujący mówią, że mają problemy i to u wszystkich moich kolegów, czy u większości moich kolegów zajmujących się obrotem nieruchomościami tak jest. I ja myślę, że to jest taki przejaw tego, że ludzie, każdy na początku jest uczciwy i wynajmuje mieszkanie i myśli, że będzie go stać na płacenie. A po pierwsze tak, u nas zrobili, że wynajmujący postarali się przerzucić wszystkie koszty na najemcę, a najemcy mówili, dobrze, to my to będziemy płacić,
ale już nie mogą. A drugie to jest jak gdyby powrót najemców do wynajmu pokoi, już zamiast kawalerkę to pokój w mieszkaniu wynajmę, więc tu gdzieś ten rynek też chyba powoli do oporu dociera. Ja myślę, że tak. Znaczy ja od dawna uważałem, że jest nieporozumieniem, kiedy właściciel mieszkania przerzuca pełny koszt obsługi kredytu, bo tak jest model w Polsce przyjęty, że cały koszt kredytu wraz z odsetkami i ratą kapitałową, do tego jeszcze media i jeszcze opłaty w spółdzielni. Więc to już jest przesada. U mnie jest to troszeczkę inaczej. Sam jestem właścicielem więcej niż jednego mieszkania na wynajem, ale rzeczywiście poczta, która dotarła do mnie dzisiaj, mówi, że będzie niestety gorzej, ponieważ E.ON przysłał mi informację, że tam, gdzie przekraczam te 2 megawaty rocznie, to już nie będę płacił 85 groszy za kilowat, tylko złoty 77, czyli dwukrotny wzrost kosztów energii elektrycznej. Wspólnota mieszkaniowa przysłała mi z jednego z mieszkania wzrost opłaty za wodę ciepłą dwukrotnie, z 17 zł na 33 zł za metr sześcienny i za gigajoula wzrost z 65 zł na 99 o 50%. Więc jak to się wszystko zsumuje, to niezależnie od tego, co się dzieje w czynszach, których ja na przykład nie podnoszę u siebie od lat, bo uważam, że mam dobrych najemców i wolę ich mieć, niż podnieść im i zrezygnować, bo oni zrezygnują za chwilę, a przyjdą gorsi, którzy może nie będą tak solidni. No to teraz pojawia się dylemat, co robić z tymi kosztami. Oczywiście każdy będzie się starał pewnie przykręcać te swoje grzejniki i mniej wody lać pod prysznicem, ale realia są niestety nieubłaganie złe. W ogóle prawda jest taka i zwrócił Pan uwagę na bardzo ważną rzecz, ja to też często mówię ludziom, weź 100 zł mniej od tego najemcy, czy tam ileś mniej, ale jeżeli to jest pewny najemca, który ci płaci regularnie, to go cały wpięty niemalże. Ciesz się, że masz takiego, nie idź tropem, to ja mu podniosę, jego nie stać, on mi uczciwie mówi, że go nie stać i wezmę kolejnego, który powie mu, że go stać i potem mi nie będzie płacił. To sprawdzony najemca to jest najlepszy najemca na świecie. Tu się zgadzam. W ogóle się często zgadzamy. Zauważyłem. No, może kwestia doświadczenia i rzeczywiście siedzenia w tym rynku. No to niestety jest ten problem tych, którzy zmieniają te swoje stanowiska w różnych ministerstwach i okazuje się, że mogą być i od energetyki, i od budownictwa, i od rybołówstwa, i jeszcze od czegoś innego. Jak ktoś jest dobry, to po prostu na każdym miejscu się znajdzie, a my jak się znamy tylko na jednym, no to jesteśmy cały czas w tym samym miejscu i możemy się teraz trochę powymądrzać. Tacy niezdolni jesteśmy po prostu. Dobrze, dodam tylko jeszcze tak na końcu, że w zasadzie w ciągu ostatniego roku, czy tam 1,5 roku, to mniej więcej jest tak, że czynsze, że raty wzrosły prawie dwukrotnie, a czynsze o 30, 40, 25%, no zależy jakie, więc też widać, że te czynsze wolniej rosną. Widocznie nie każdemu się udało każdą złotówkę z tego kredytu, a przypominam, było takie modne bardzo porady inwestycyjne, kup mieszkanie, weź kredyt, jeżeli nawet zarobisz 100 zł tylko na tym czynszu więcej niż kredyt, to będziesz bezpieczny. Dzisiaj to się okazuje, że to raczej nie jest bezpieczne do końca. Już nie da się tego pokryć, bo przy tych stawkach, które są, to już nie da się tego tak przełożyć. Rzeczywiście jeszcze do zeszłego roku, ja byłem teraz na kongresie deweloperskim we Wrocławiu i robiłem taką analizę właśnie dla Wrocławia i za ostatnich tam chyba 8 lat wzrosty stawek czynszu i wzrosty cen transakcyjnych i one praktycznie w tym okresie się pokrywały. Czynsze wzrosły o 65%, a ceny wzrosły o 62%, więc to była, no, że tak powiem, powiedzmy błąd statystyczny, ale rzeczywiście szło to łeb w łeb, jak mówiąc kolokwialnie. Teraz podejrzewam, że ceny wyhamują, czy już hamują, a czynsze mogą jeszcze troszeczkę pójść do góry. Ale to, co dla Państwa przygotowałem, to jest takie zestawienie właśnie tych zmian kwartał do kwartału i rok do roku, rok do roku akurat i ostatnie 5 lat.
to widać te imponujące wzrosty, te maksymalne i minimalne. Tutaj akurat Łódź, bo tam mieliśmy sobie o Łodzi porozmawiać, rzeczywiście bardzo dynamika wysoka, zarówno wzrostu cen transakcyjnych, jak i wzrostu czynszów. Za okres ostatnich 5 lat popatrzmy, 65% prawie wzrost czynszów, cen transakcyjnych i prawie 40% wzrost czynszu w Łodzi w mieszkaniach na wynajem. Także to, żeby było łatwiej zrozumieć to widzom, to powiem od razu taki deszyfrator. To czerwone to jest maksymalny wzrost w jakiejś kategorii, a to zielone to jest, rozumiem, najmniejszy wzrost w tym okresie, tak. Czyli tutaj widzimy, że zarówno ceny transakcyjne w Łodzi w ciągu 5 lat 64,6% to jest szok. Tak, to jest. Czynsze 39, prawie 40% w Łodzi też poszły w górę. Najwięcej. Najmniej w Poznaniu. Ceny w ciągu 5 lat tylko 30, prawie 37%, czynsze tylko 18%. Warszawa tutaj też nie jest jakimś specjalnym rekordzistą, bo tu jest Warszawa. Daleko nam do Łodzi, każdy powie zaraz, ale w Warszawie ceny są ogromne. No i właśnie mieliśmy porozmawiać o Łodzi. Jak rynek jest na szczycie, to można na szczyt wchodzić i zawsze potem droga jest w którą stronę? W dół ze szczytu. Zawsze. Jak jesteś na dołku, to zawsze cię możesz podnieść i w moim pojęciu, no to pana dane, wasze dane z badań pokazują, że to, co ja nagrywałem w audycji ze Zbyszkiem Kubińskim i mówiłem, i byliśmy krytykowani, że Łódź śmierdzi i tak dalej, jest brudna i tak dalej, ale jednak ona zaczyna się odbijać, prawda? Tak. Ona ruszyła później od Warszawy, później od Krakowa i teraz ona się jeszcze pnie do góry, a Warszawa już, że tak powiem, odpoczywa po tej wspinaczce i pewnie na dłuższy czas będzie odpoczywała. W ogóle Tak. Aha, dobra, to ja. Perspektywy pracy w Łodzi. Komfort mieszkania jest pewnie gorszy na razie niż w Warszawie. Natomiast ceny nieruchomości są nieporównywalne. Jeżeli byłbym, nie wiem, grafikiem, programistą, kimkolwiek, kto pracuje, analitykiem bankowym nawet, to dlaczego mam nie pracować w Łodzi, jak ja robię pracę swoją przez internet, a nie mam powodu, żeby pracować w Warszawie. Mogę mieć mieszkanie, czy zamiast mieszkania w Warszawie mogę mieć w Łodzi dom, mogę mieć różne miejsca, a tym bardziej jest to chyba najlepiej skomunikowane miasto w Polsce. Jak jeszcze im to CPK wybudują, no to jeżeli wybudują, to w górę. Od razu mówię, że nie, ale jeżeli już nie wybudują, rozmawiamy o Łodzi, to jeśli ktoś chce kupić, to w Łodzi kupi mieszkanie 2 razy większe, bo podaje ceny z 3. kwartału. Warszawa 11 400 za metr kwadratowy, Łódź 6400. Ponad 2 razy więcej, dwukrotnie większy metraż w Łodzi za te same pieniądze. No, i to warto przemyśleć. I teraz, jeżeli to miasto będzie robiło sobie lepszą infrastrukturę, jeżeli wykorzysta swoją szansę, to ma szansę rosnąć, bo w Polsce w ogóle chyba tak naprawdę to nie jest tak, że wszystkie wielkie miasta się rozwijają. Niektóre te tradycyjnie duże, nawet z tych obecnych wojewódzkich miast, też wbrew pozorom idą w dół. Ciągnikiem jest tylko kilka tych większych miast. Tak jest. Tutaj rzeczywiście Warszawa, Gdańsk, Wrocław, tak, Kraków. Natomiast to, co widać ostatnio, no to widać, podobnie jak w Łodzi, widać duży wzrost zainteresowania Radomiem, który też poprawił swoją komunikację z Warszawą. Z drugiej strony też jakoś tam do Krakowa można ewentualnie, jak ktoś musi, ale rzeczywiście tutaj Radom, Olsztyn nabiera na znaczeniu, bo to też już się robi coraz komunikacyjnie przystępniejsze. Rzeszów. Tak, Rzeszów to już od dawna ta dynamika jest tam spora. Więc tutaj są szanse, zwłaszcza przy tym obecnym trybie pracy na atrakcyjniesze mieszkania, pewnie lepiej położone w danej strukturze miejskiej niż w Warszawie, w zieloności, a nie na peryferiach, bo w Warszawie to albo peryferia i zieloność, albo niestety betonoza tutaj w centrum. Tak to wygląda. Także
to teraz tak, bo jeszcze takie dwie rzeczy, jedna rzecz, którą widziałem w danych na przykład GUS-owskich i budowach rozpoczynanych, tego co się buduje. Co jest symptomatyczne? Spory spadek w budowie dużych biur, dużych biurowców. To jak gdyby ta budowa zaczyna odpadać i pytanie, czy jest to też efekt COVID-u odłożony, czyli to, że nagle ludzie odkryli, ojej, to mamy internet, to możemy coś zrobić więcej niż oglądać śmieszne koty, możemy pracować online. I w moim pojęciu to już pewne rzeczy, te przyzwyczajenia, to odkrycie internetu, odkrycie w cudzysłowie po kilkudziesięciu latach jego istnienia, to odkrycie funkcjonalności internetu też wpłynie na rynek nieruchomości, nie tylko biurowych, ale też mieszkalnych, no bo jak nie ma biurowca, to można mieszkać i można mieszkać wszędzie. Co pan o tym sądzi? To zjawisko już jest widoczne i ja myślę, że stąd też ta rola Łodzi, stąd też ta rola Radomia rosnąca, bo ja u siebie mam pracowników, właśnie ten Radom jest mi bliski, bo sam się w Radomiu urodziłem kiedyś, ale teraz widzę, mam już 2 pracowników, którzy mają w trybie pracy takiej hybrydowej, 2 dni przyjeżdżają do Warszawy. Tak się umawiają, że i mąż i żona, akurat u mnie pracują żony, mężowie pracują gdzieś indziej, ale sobie tym samochodem wtedy, bo indywidualnie się może nie opłaca, ale już 2 osoby czy 3 osoby, jeśli dojeżdżają do Warszawy, to jest to w tej chwili już niecała godzina dojazdu samochodem z Radomia do Warszawy. To czasami z Ursynowa się jedzie dłużej do centrum, więc to już nie jest kwestia czasu i dostępności, a rzeczywiście w Radomiu no to te mieszkania będą jeszcze tańsze niż w Łodzi, więc można sobie pozwolić zamiast w Warszawie na kawalarkę 36 metrów, to pewnie na te 70 metrów w Radomiu sobie można za te same pieniądze kupić bardzo fajne mieszkanie. No i to będzie zmieniało nasze postrzeganie życia, bo skoro nie musisz podróżować, bo to wiele zawodów, to ja teraz właśnie rozmawiając z panem, to uświadomiłem sobie, że chyba bym mojej księgowej na ulicy nie poznał, bo widzieliśmy się 10 lat temu chyba. Po co mamy się spotykać, tak? Jak projektujesz, jesteś inżynierem, projektujesz domy, no to cię interesuje też wymiana elektroniczna. Znaczy fajnie się jest spotkać, tylko niekoniecznie w celu pracy. To można towarzysko, tak? Tak jest. No. Wiele takich zawodów. Dobrze, to teraz tak, wyczerpaliśmy wykresy. Szukamy szklanej kuli, nie ma. Ale krótkie takie, znaczy zakładamy oczywiście od razu, mówię wszystkim widzom, że my nie mamy zamiaru, to co powiemy to jest tylko o czymś, co może być bardziej prawdopodobne lub mniej prawdopodobne i zakładamy, że nie będzie jakichś wielkich wydarzeń, bo takim wielkim wydarzeniem, które może zmienić rynek całkowicie, jest na przykład koniec wojny na Ukrainie i pytanie, kiedy to nastąpi, z jakim skutkiem, czy będzie powrót Ukraińców do siebie, bo jak 1 milion wyjedzie, połowa zostanie, a 1 milion wyjedzie, to też będzie luka i czynsze spadną, ale my tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy to będzie, kiedy będzie i czy w ogóle na przykład Ukraina dostanie pieniądze na odbudowę, ja zakładam, że tak, ale zakładając, że jest tak jak jest, to co widzimy, nie ma tych gwałtownych wydarzeń geopolitycznych, co by pan przewidywał na 2023? No, w kontekście tego, co pan powiedział, to oczywiście życzę nam wszystkim, żeby ta wojna się zakończyła jak najszybciej i z pozytywnym rezultatem dla naszych przyjaciół ukraińskich, ale jakbym patrzył pragmatycznie na nasz rynek, to tak jak pan powiedział, to wcale nie musi oznaczać dla polskiego rynku mieszkaniowego zmiany na plus, tak? Po pierwsze, zwolnienie tej presji na mieszkanie na wynajem w Polsce, odpływ również siły roboczej, bo jak tam się pojawią dobre pieniądze z Unii Europejskiej, to będzie można na miejscu, będąc u siebie i mieszkając z rodziną, pracować za podobne pieniądze, jak dzisiaj pracują w Polsce na budowach. Część naszych deweloperów chętnie też pojedzie tam zarobić dobre pieniądze płacone przez Unię Europejską, niż budować się u nas na zapas, bo nie wiadomo jak to będzie z kredytem, jak to będzie z czymś innym, więc to wcale nie musi, mówię, życzę Ukraińcom jak najlepiej, pamiętajmy, że to nie musi być pozytywnym wpływem się skończyć dla polskiego rynku mieszkaniowego, ale tutaj musimy o siebie zadbać sami i jeżeli rzeczywiście te różne pomysły, w te różne pomysły dzisiejsze nie wierzę, bo to by wymagało naprawdę spotkania
kilkunastu fachowców, nie trzeba więcej, kilkunastu fachowców, którzy się na tym znają i powiedzą, zróbmy wreszcie systemowe rozwiązania. Naprawmy banki hipoteczne, które działają od 25 lat i działają źle. Wprowadźmy system kas budowlanych, których nie udało się wprowadzić mimo ustawy w 1997 roku. Uregulujmy ustawę ochrony lokatorów. Uregulujmy sprawę REIT-ów czy innych funduszy inwestycji w nieruchomości, które by dawały dodatkowe strumień pieniądza i pozwólmy deweloperom sprawnie działać. Jeżeli ja dzisiaj słyszę, że proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych i całego przygotowania inwestycji trwa 2 lub 3 lata, to czego oczekujemy na tym rynku, tak? Deweloper nie jest w stanie zareagować szybciej niż z opóźnieniem 2, 3, 4-letnim na to, co się na rynku dzieje, czyli wpływa nowy pieniądz, to ceny rosną, bo deweloper nie nadąża, tak? Dzieje się źle na rynku, to deweloper siłą rozpędu jeszcze przez 2 lata wykańcza mieszkania, na które w tej chwili może nie być zbytu. Więc tutaj różne sytuacje mogą być. Ja bym sięgnął po klasyka i bym powiedział, tak jak mówi pan profesor Glapiński, no albo będzie gorzej, albo będzie lepiej, albo będzie tak samo, tak? Także to można by było powiedzieć, mam pokrycie tutaj w wypowiedziach publicznych. Ja myślę, że będzie lepiej. To, co mówiłem na samym początku o tych 80 000 sztuk kredytów, myślę, że aż tak nisko nie upadniemy, że coś się wreszcie ruszy. Mówiłem o tym WIBOR-ze w Ironie, mówiłem o tym buforze KNF-u. Są sygnały takie, że KNF nad tym pracuje i może się tutaj troszeczkę do tego ulży. Ja myślę, że pora też na pomyślenie o sposobie kreowania ceny za kredyt długoterminowy o stałej stopie. On się nie musi opierać o WIBOR-ze, o WIBOR, o WIRON. Trzeba pomyśleć nad tym, jak on się może opierać, o list zastawny długoterminowy. I tutaj są też pomysły, z których korzystali Czesi, Węgrzy, Słowacy i inni, czyli ulga podatkowa dla nabywców listu zastawnego. Z jednej strony bardzo atrakcyjna, bezpieczna forma inwestowania dla przeciętnego Kowalskiego, z drugiej strony kapitał na przykład na 10 lat, z jednej strony dobrze oprocentowany przez bank hipoteczny, a do tego ulga podatkowa albo bonusik jakiś tam dwupunktowy. Są sprawdzone mechanizmy, które działały lata i przynosiły pozytywne efekty. Uczmy się na tych doświadczeniach innych krajów. Ja zacytował jeszcze innego klasyka, który mówił tak: piłka jest okrągła, a bramki są 2. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Ale prawda jest taka, że no, ja nawet widzę, że mówimy o budowie mieszkań na wynajem, że warto by. Nasz rząd, obecny rząd za wszelką cenę chce nas uszczęśliwić posiadaniem własności. Naprawdę nie każdy chce mieć własność, albo czasami jest potrzeba wynajęcia. Ilość mieszkań, jeżeli są mieszkania do wynajmu na rynku, to one też wpływają na ceny mieszkań do sprzedaży, bo to jest, no może zaspokoić swoją potrzebę mieszkania najmem, to jeżeli ten najem nie będzie strasznie drogi, no to też ci hamuje wzrost cen nieruchomości. Ale przecież u nas banki, to do pana Ogródka, ale one w zasadzie nie są chyba przygotowane, nie mają produktu dla dewelopera, który chciałby budować pod najem. To u nas... ani dla dewelopera, ani dla inwestora, który chciałby kupić na wynajem, ale to też jest efekt tego, że na przykład nie ma u nas czegoś takiego jak tak zwane lustro czynszowe. Nie ma ośrodka samorządowego, publicznego, ministerialnego, w którym można było się dowiedzieć, jak wyglądają czynsze tu i tu. My w Amron próbujemy takie lustro stworzyć, tutaj też szukamy współpracy z PRS-ami, żeby tą liczbę transakcji najmu, umów najmu zgromadzić jak największą i być może to będzie dla banków, ale to musi być również akceptowalne przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tak? Na dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego nie dopuszcza możliwości kredytowania pod przyszłe przychody oszacowane na przykład na średniej stawce najmu dla określonego typu mieszkania w określonej lokalizacji, a to byłby też kolejny impuls do rozwoju tego rynku. Także pomysłów nie brakuje. Kiedyś pośredników chciano też w to włączyć lustro, ale to w ogóle wszystko padło. Był taki pomysł, ale to było parę lat temu. Ja już nawet o nim zapomniałem, pan mi o nim teraz przypomniał. Jest według mnie też to, co zresztą pan powiedział, i ja też trochę sygnalizowałem, razem żeśmy to sygnalizowaliśmy. Trzeba według mnie zmienić całkowicie filozofię prawa dotyczącą w ogóle podatków,
ale posiadania nieruchomości, mieszkań i budownictwa. I całe to ja czytam artykuły, to po prostu nie wierzę oczom, jak się dziennikarze nabierają, jak ja czytam, że ktoś mi da możliwość zbudowania teraz domu jednorodzinnego większego niż 70 metrów powierzchni zabudowy bez pozwolenia, to ja przypominam, że to już kilka lat mogę zrobić. To jest, jakby ktoś nie wiedział, to jest artykuł 29 prawa budowlanego, ustęp 1, punkt 1, o tym mówi, jest 100 lat to nie, ale on jest. I co mi teraz obiecują, coś co ja mam? Pomysł budowy domów 70 metrów kwadratowych bez zezwolenia. To najlepszy pomysł, żebyście Państwo zmarnowali swoją działkę. Polacy się okazali, że są mądrzy, bo w tym roku rozpoczęto indywidualnej budowy mieszkań około 80 000 do listopada, z czego niecały 1000 tych domów. Tak to działało, więc ja bym chciał, żeby wreszcie było prawo proinwestycyjne, żeby wspierać podaż, żeby właśnie wspomnieliśmy tak cicho o tej uldze dla tych ludzi, którzy tam kiedyś budowali i to było. Komu to przeszkadzało? Tak jest. Nie, jest parę pomysłów. Myślę, że warto, żeby parę osób odsłuchało tą naszą dzisiejszą rozmowę. Można sobie wziąć, wynotować parę rzeczy. A my chętnie spotkamy się po raz kolejny z kimś, kto będzie chciał podjąć decyzję taką czy inną i pomóc to wszystko ułożyć tak jak trzeba, tak bym powiedział. Och, jak ja bym chciał, żeby, ale nie rząd, tylko żeby posłowie wszelkich kierunków wreszcie zrozumieli, na czym polega gospodarka i ja widzę wtedy Polskę piękną i wspaniałą, chociaż dodam od razu, że ostatnio miałem dużo spotkań z cudzoziemcami i oni jak się, oczywiście pytam, co im się, jak typowy Polak, co im się w Polsce nie podoba, a oni mówią, nam się wszystko podoba, tylko nas dziwi, że Polacy się pytają, co wam się to nie podoba, a poza tym narzekacie strasznie. A to jest też element tego właśnie, tej naszej postawy takiej, że z jednej strony nie pomagamy innym, a sami też nie jesteśmy zadowoleni. I to może też tak się jedno z drugim pokrywa. Ja jestem optymistą, ja jestem zadowolony z tego, co mi się udało osiągnąć i życzę wszystkim, żeby jak chcą, niech walczą o mieszkanie swoje własne, jak chcą, niech wynajmują, tu się zgadzam. Ja jestem zwolennikiem własności prywatnej mieszkaniowej, bo ona daje lepsze efekty, ale nie każdy musi być właścicielem mieszkania, w którym mieszka i zostawmy tą swobodę tym, którzy taką decyzję muszą podjąć dla siebie, dla swojej rodziny, ale stwórzmy instrumenty, żeby mogli skorzystać albo z tej. To już jest dla nich ich wybór i oni powinni sobie to móc skalkulować. Dla mnie mieszkanie to jest nie tylko prawo, jak się dzisiaj mówi, ale to jest również obowiązek, więc pewnie te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, masz działkę, nie zabudowujesz, to ją oddaj albo będziesz płacił podatki. Masz mieszkanie pustostan, nie wynajmujesz, płacisz wyższe podatki. Tutaj jestem skłonny takie mechanizmy wprowadzić, bo jeżeli mamy tej własności za mało, niektórzy mówią, że tylko brakuje nam 800 000 mieszkań, według mnie brakuje 3,5 miliona mieszkań i pewnie byśmy się mogli długo na ten temat rozwodzić, czy to też wystarczy, żeby wejść na poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na tym średnim poziomie europejskim, to każde mieszkanie warte jest tutaj zachęty, ulgi podatkowej, dotacji, czegoś innego, ale róbmy to z głową, tak? No tak, a dodam tylko jedną rzecz, że to właściwie motorem postępu to są ludzie niezadowoleni. Jak są zadowoleni, to wpadają w gnuśność i nic nie robią, więc może jest to jednak cecha Polaków nie taka najgorsza, że jesteśmy niezadowoleni, chociaż tak naprawdę ja jestem zadowolony i lubię ten kraj, bardzo on mi się podoba i widzę jak się też rozwinął, to jest w ogóle przepaść, spojrzenie 20 lat wstecz, nawet nie trzeba 30, tylko 20 lat, wystarczy się cofnąć, to jest po prostu niebo a ziemia. Jeżeli chodzi o to budownictwo, no to jest pytanie, czy te mieszkania, czy te też 2 miliony pustostanów podawane, czy 1 milion pustostanów, już nie pamiętam, 11% pustostanów, no to będzie trochę ponad 1 milion. Tak, tylko stoją nie tam, czy one stoją nie tam, gdzie trzeba, to też nie jest powiedziane, że one zaspokoją potrzeby, bo to tak nie jest, że niektóre to są po prostu stare kurne chaty, które się rozwalają gdzieś w miejscu, gdzie jeszcze nikt nie chce mieszkać, to też trzeba o tym wiedzieć, ale w ogóle w Polsce do 2030 roku jest taka perspektywa demograficzna, że nam będzie przybywało gospodarstw domowych, nie ludności i nie liczymy migrantów do Polski, bo oni są jakby zmienni, tylko samych tych
no Polaków powiedzmy, tak? To prognoza nasza jest taka, że nas będzie ubywało, ale do 2030 nam będzie przybywało gospodarstw domowych, a zapotrzebowanie na mieszkania nie kształtują bardziej gospodarstwa domowe, to nie jest wprost proporcjonalne do liczby ludności. Dodatkowo też, ja byłem zaskoczony, w ogóle to mnie zdziwiło, jak się dowiedziałem z ZUS-u o różnica, w 2015 w Polsce pracowało legalnie, no było też szara strefa, ale legalnie zarejestrowanych do pracy było tam 95 000, poniżej 100 000, teraz jest powyżej 1 000 000 obcokrajowców. To pokazuje, i to tam oczywiście 70% to są Ukraińcy, ale to pokazuje, że nagle do nas przyjeżdżają ludzie z innych krajów. I to widać przecież na ulicach. No. Widać. Stajemy się krajem, który potrzebuje więcej mieszkań nie tylko dla nas, ale dla tych migrantów, którzy chcemy czy nie chcemy. Ja uważam, że chcemy, wzbogacają rynek pracy, wzbogacają nas. Przyjadą po prostu i tyle. Dobrze. Proszę Państwa, powiedzieliśmy sobie chyba bardzo dużo, ponad godzinę. Mam nadzieję, że wytrzymaliście. Musicie subskrybować nasz kanał. Panu doktorowi Jackowi Furdze bardzo dziękuję za tę audycję. Mam nadzieję, nie ostatnią. Trzymajcie się. Ja dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich.